Chyba nie muszę Ci mówić, że niedawno w Polsce były wybory. I dlatego zdecydowałem stworzyć filmik, gdzie nauczę Was, które słowa są związane z polityką w Polsce. To znaczy, że się nauczysz mniej więcej, jak mówić o polityce i o rządzie w Polsce, ale po angielsku. Instytut Lingwistyki przedstawia... I tak szybko przed zacznięciem chciałem Ci powiedzieć, że my stworzyliśmy bezpłatne 7-dniowe wyzwanie z angielskiego. To jak sam się uczysz angielskiego i może potrzebujesz trochę pomocy, albo nie wiesz dokładnie, jak poprawić swój angielski, to sprawdź to wyzwanie, jest na dole w opisie. Jesteśmy pewni, że to wyzwanie Ci pomoże i poprawisz swój angielski. To zaczniemy od czegoś, co ja uważam jest bardzo ważne, ale też bardzo proste, ale mimo wszystko słyszę, że ludzie w Polsce bardzo często źle używają te słowa. I te słowa są politics i politicians. Myślę, że często ludzie myślą, że politycy to są politics, ale to jest niepoprawne. Ludzie, którzy pracują w polityce, to znaczy politycy, się nazywają politicians. Na przykład byś mógł powiedzieć he's a politician, ale polityka to jest politics. To w takim razie by mógł powiedzieć politicians work in politics. I żeby ułatwić dzisiejszy filmik, to po prostu znalazłem artykuł w Wikipedia, Wikipedii, po angielsku to się mówi Wikipedia. Znalazłem artykuł o Politics of Poland. To jak chcesz, możesz sam sprawdzić tą stronę i możemy razem ją przeczytać, ale oczywiście też pokażę Ci na ekranie to, co czytam. I tak jak mówiłem, politics to nie są politycy, to jest polityka. To jest the politics of Poland, to znaczy polityka Polski. I oni napisali tak. The government of Poland takes the form of a unitary, parliamentary, representative Democratic Republic. I jak napisali the government of Poland takes the form of, to znaczy coś takiego jak, że polityka albo rząd polski bierze postać albo bierze kształt. Może tak. To znaczy, że rząd polski takes the form of a unitary, parliamentary, representative Democratic Republic. Unitary jest od słowa one. To znaczy, że jeden. Tak jak mamy a unitary government, to znaczy, że jest tylko jeden rząd i ten rząd jest w Warszawie. Myślę, że w Stanach na przykład jest inaczej, bo jest rząd w Washington DC, ale wtedy każdy stan też ma swoje rządy. I to znaczy, że w każdym stanie i może nawet w każdym mieście dzieci zaczynają szkołę w innych, różnych godzinach. A w Polsce, przez to, że jest ten unitary government, to tak mi się wydaje, to wtedy wszystko jest takie same. I to znaczy, że może każde dziecko zaczyna szkołę w tej samej godzinie. Albo przynajmniej te przedmioty są takie same, bo ten jeden rząd wybiera, co ludzie będą się uczyć, a w Stanach jest inaczej, każdy stan wybiera. To wracając do tego, że Polska jest a unitary parliamentary representative democratic republic. To parliamentary po prostu znaczy, że jest parliament, albo nie ma po polsku, parlament, po angielsku jest parliament. I representative democratic republic po prostu znaczy, że to jest demokratyczna republika, że ludzie sami nie tworzą ten rząd, ale ci representatives tworzą dla nich. To znaczy, że representative to jest przedstawiciel. I oczywiście przez to, że to jest democratic i republic, to ludzie głosują na tych representatives. To jeszcze raz. The government of Poland takes the form of a unitary parliamentary representative democratic republic whereby the president is the head of state and the prime minister is the head of government. I to po prostu znaczy, że prezydent jest przedstawicielem tego kraju, ale ten prime minister, chyba premier po polsku, on jest przedstawicielem rządu. Albo może nie przedstawicielem, on tak rządzi rządem. Jakoś tak. I też napisali, however, its form of government has also been identified as semi-presidential. I czasami ludzie mówią semi, jak jest takie coś, tak jak semi-presidential, a niektórzy mówią semi-presidential. Nie ma różnicy. I tutaj też napisali, że są 3 części tego Democratic Republic style of government. I te 3 części się nazywają branches. To znaczy tak jak gałęzie.
to najpierw jest ten legislative branch. I czemu się nazywa legislative branch? Przez to, że to jest związane z legislature. I legislature, tutaj napisali, a legislature is an assembly with the authority to make laws for a political entity such as a country, nation or city. To znaczy, że ten legislature albo ten legislative branch, oni tworzą prawa. To jak się nazywa ten polski legislative branch? To jest a parliament. I jaki to jest parliament? To jest a bicameral parliament. Co znaczy bicameral? Bicameral is a type of legislature that is divided into two separate assemblies, chambers, or houses. I to jest known as a bicameral legislature. To znaczy, że są dwa części, bo to jest bicameral, tak jak bilingual, albo bisexual. To się nie mówi bi, to nie jest bilingual albo bisexual, to jest bi. To bicameral po prostu znaczy, że są dwa części tego legislature. To jak te dwa części się nazywają? To ta pierwsza część, ta upper house, to znaczy ta wyższa część, albo ważniejsza, bo nie wiem czemu jest upper, może mają więcej władzy, to ten upper house to jest the Senate of Poland. Senate. I ten lower house to jest Sejm. I nie wiem jak to się wymawia po angielsku, może się mówi Sejm, ale jakbym to przeczytał tak po angielsku, jakby nie wiedział co to jest, to ja bym to przeczytał jako Sejm. He works in the house and he works in the Sejm. Też mamy ten executive branch. I ten executive branch, jakbyś nie wiedział co to znaczy, the executive, also referred to as the executive branch or executive power, is the term commonly used to describe that part of government which enforces the law and has overall responsibility for the governance of a state. To znaczy, żeby execute, to znaczy, żeby coś zrobić, albo żeby kogoś zabić. To execute someone, żeby kogoś zabić, ale to execute an action, to znaczy, żeby wykonać jakąś akcję. Okej, chyba się nie mówi akcja, chyba działanie. I oczywiście ten executive branch też ma swoje części. Jest, tak jak mówiłam, the head of state. I head of state to jest the president. Potem mamy the head of government. I ten head of government jest ten prime minister. I też mamy the cabinet. Cabinet. I cabinet może być gabinet, ale też cabinet może być na przykład jakaś szafka albo coś takiego. I pytanie jest, who appoints the cabinet? To znaczy, kto wybiera ten gabinet, ten cabinet. I napisali, że to jest the president. I chyba też jest ważne powiedzieć, że jest 37 ministers. To znaczy, że ten cabinet has 37 ministers. I ta trzecia część, albo the third branch of the Polish government, jest the judicial branch. I słowo judicial dla mnie i chyba dla wielu Amerykanów i native'ów i może dla ciebie też brzmi jak słowo judge. I judge oczywiście to jest sędzia. I tutaj napisali, że jest coś takiego jak the Constitutional Tribunal. I ten Constitutional Tribunal ma coś, albo ktoś, kto się nazywa the Chief Judge. To znaczy tak jak ten główny sędzia. To czytamy dalej. Executive power is exercised within the framework of a multi-party system by the president and the government, which consists of the Council of Ministers led by the Prime Minister. To jak oni piszą, executive power is exercised within the framework of a multi-party system, to znaczy, że tak moc prezydenta albo moc tego executive branch jest exercise, jest tak wykonane jako część within the framework, to znaczy jako część of a multi-party system, to znaczy, że to jest taki system, gdzie są różne partie, ale też by the president and the government, which consists of znaczy, że to jest część tego, which consists of the Council of Ministers, to znaczy, że ci Council of Ministers to oni są część tego executive branch. I szczerze mówiąc, ja nie wiem jak to wygląda w rzeczywistości, ja nic nie wiem o polskiej polityce, jak to brzmi, że ja to czytam,
i mówię o czymś, o czym nic nie wiem, to taka jest prawda, bo tylko wiem to, co przeczytałem tutaj. Ale jak to wygląda, to tylko mogę sobie to wyobrazić. I ci members of the Council of Ministers, its members are typically chosen from the majority party or coalition in the lower house of parliament, the same. To znaczy, że ci ludzie, którzy są część tego Council of Ministers, to przeważnie oni są wybierani z tej majority party, znaczy od tej partii, która miała większość, albo coalition. To jest chyba koalicja. I to jest in the lower house, to tak jak ten niższy dom, niższa część tego parliament. The same, the sejm. Although exceptions to this rule are not uncommon. To znaczy, że są wyjątki i to często, albo to nie jest takie dziwne, żeby były jakieś wyjątki. The government is formally announced by the president and must pass a motion of confidence in the same within 2 weeks. To znaczy, że ten rząd, albo nowy rząd jest oficjalnie, formally announced, oficjalnie zagłoszone przez prezydenta i musi przejść przez taki motion of confidence. To znaczy, że ci ludzie w Sejmie, w tym sejm, w trakcie 2 tygodniach muszą powiedzieć, że hej, my wierzymy w ten rząd i on jest okej. To jest motion of confidence. Ale ten legislative power is vested in the 2 chambers of parliament. I jak piszą, że legislative power is vested, to znaczy ta moc tego legislative branch jest tak dane dla tego Sejm i Senat, albo że oni mają ten moc. Members of Sejm are elected by proportional representation with the proviso that non-ethnic minority parties must gain at least 5% of the national vote to enter the lower house. To znaczy, że ci members of Sejm, ci ludzie, którzy są część tego Sejmu, są wybrani przez proportional representation, to znaczy reprezentacja, która jest proporcjonalna, with the proviso that, proviso jest chyba tak jak, że dodali, tak hej, jeszcze dodamy to, że, i akurat ten proviso jest, że that non-ethnic minority parties must gain at least 5% of the national vote to enter the lower house. Ja nie jestem pewny, co to znaczy. Czy to znaczy, że partie, które są minorities, że co, oni nie są biali? Albo oni nie są Polakami? Ja nie rozumiem tego. Może ty wiesz, o co tutaj chodzi. Currently, 5 parties are represented. Znaczy, że w tej chwili w Sejmie są i w Senacie to mamy 5 partii. I parliamentary elections, to znaczy wybory, parliamentary elections occur at least every 4 years. Occur to znaczy, żeby się wydarzyć. I to po prostu znaczy, że te parliamentary elections są co 4 lata. The president, as the head of state, is the supreme commander of the armed forces. To znaczy, że on jest ten head of state, on jest tak, wiesz, on reprezentuje kraj i on też jest supreme commander, to znaczy on jest tak jak szefem the armed forces to jest wojsko. To czy to znaczy, że on po prostu może im powiedzieć tak, hej, idźcie tam walczyć i oni by musieli to zrobić? Chyba nie. Chyba potrzebuje pozwolenia, nie? A tak samo jest w Stanach. Dodatkowo he has the power to veto legislation passed by Parliament, which may be overridden by a majority of 3/5 and can dissolve the Parliament under certain conditions. Okay. To znaczy, że he has the power of veto. Veto, chyba po polsku jest veto. To znaczy, że on ma moc veto. He has the power of veto. To jak jest jakiś legislation i jemu się to nie podoba i ten legislation jest passed by Parliament, to może powiedzieć ale jego veto może być pobite, może być overridden, tak wywrócone, odwrócone może, jak jest 3/5, jak to się mówi, 3/5, 3/5, powiedzmy, że jak większość ludzi będą głosować, żeby tak zniszczyć jego weto, to wtedy
jego weto się nie liczy. To znaczy, że his veto can be overridden by the parliament. Ale ten prezydent, he can also dissolve the parliament. Dissolve znaczy, nie wiem, tak zniszczyć? Może, dissolve może raczej jest tak jak, żeby rozpuścić. I to znaczy po prostu, że on w niektórych sytuacjach może rozpuścić ten parlament. Mniej więcej im powie tak, hej, wypierdalajcie, ich wykopie i potem już nie będzie parlamentu. A co wtedy? I też napisali, że presidential elections occur every 5 years. I to po prostu znaczy, że co 5 lat ludzie głosują w Polsce na prezydenta. When a majority of voters support the same candidate, the candidate is declared the winner. To znaczy, że jak większość ludzi wybierają kogoś, żeby był prezydentem, to wtedy on jest prezydentem. While when there is no majority, the two top candidates participate in a runoff election. To znaczy, że jak jeden człowiek nie ma większości, to wtedy te dwa najbardziej popularni candidates to jest kandydat chyba, to wtedy oni po prostu mają jeszcze jedne wybory między tych dwóch presidential candidates. I też napisali, the political system is defined in the Polish constitution. I to po prostu znaczy, że system polityczny, the political system is defined, jest definiowany w polskiej konstytucji. I ten constitution also guarantees a wide range of individual freedoms. To znaczy, że konstytucja gwarantuje a wide range, to znaczy tak szeroki wybór albo coś takiego wolności, indywidualnych wolności albo wolności indywidualnych. I też napisali, the judicial branch plays a minor role in politics apart from the constitutional tribunal. I to znaczy, że the judicial branch, to znaczy ci sędziowie, to oni mają tylko małą część w polityce. Losers? Nie, okej, żartuję. Apart from the constitutional tribunal. To znaczy oprócz ten constitutional tribunal, which can annul laws that violate freedoms guaranteed in the Constitution. To znaczy, że ten constitutional tribunal, oni mogą annul, to znaczy tak zlikwidować jakieś prawa, które violate the freedoms guaranteed in the Constitution. To znaczy, że oni, jak się mówi violate? Violate, może, ja nie wiem, które jest poprawne. Naruszać, pogwałcić, gwałcić, bezczęścić, sprofanować. You get the point. To jak są jakieś prawa, które tak, nie wiem, gwałcą konstytucję albo gwałcą prawa, które są część konstytucji, to wtedy ten Constitutional Tribunal może tak wyrzucić te prawa. I oczywiście ten artykuł jest dużo dłuższy, ale to były te największe, najważniejsze części tego artykułu. I może już wiedziałeś, jak polski rząd działa, albo jak polityka działa w Polsce. To teraz wiesz, jak używać te słowa po angielsku. To daj znać, czy Ci się podobał dzisiejszy odcinek i tak jak mówiłem wcześniej, sprawdź nasze 7-dniowe wyzwanie z angielskiego, jak chcesz więcej pomocy z Twoim angielskim i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć!